Są kobiety, które uwielbiają gotować. Uwielbiają zajmować się domem. Nie wszystkie kobiety to lubią, ale dużo lubi. Ale dlatego lubi, że tam mają też jest tam taki proces twórczy. Tworzą obiad z czegoś. Mają jakieś warzywa, mają przyprawy, wodę i po prostu z tego wyczarowują obiad, prawda? Pokroją, obiorą i jest obiad, czyli coś z niczego, z jakichś elementów. I one to stworzyły, a ktoś potem to je i mówi, jakie dobre. Można myć podłogę też, włączyć muzykę, śpiewać i myć podłogę. Można sobie zorganizować w życiu radość. I to jest wielka sztuka. Żyć tak, żeby swoje życie co jakiś czas było wesołe. Żeby było w życiu radość. To trzeba być naprawdę niesamowitym artystą, żeby wplątać w takie szare, ciężkie życie radość. Rozumiesz, że to jest nieproste? Że wiesz, jest dzień, budzisz się i myślisz, o, do pracy. Ale na przykład włączasz sobie rano muzykę i tańczysz przed pójściem do pracy. Możesz sobie stworzyć, wiesz, trochę radości. Nawet kanapki mogą być twórcze, kolorowe. Jak się dzieje coś trudnego w życiu, to trzeba się dopasować, trzeba coś wykombinować, wiesz, coś nie idzie, szukać wyjścia. Trochę wyjścia z labiryntu, ale też twórczo podejść do tego, żeby rozwiązać coś. Bo twórczo to znaczy jakoś tak inaczej. Niektórzy mówią, że zmieniają się i czują, że mają lepsze życie niż mieli przed nałogiem. I ta terapia i ta zmiana wpłynęły na to, że stali się lepsi i ta porażka im pomogła. Ale bardziej pomogło wyjście z tej porażki z twarzą niż sama porażka w sobie. No bo ta porażka może być taka, że może się na tym skończyć i tyle. Podstawą jest to, żeby mieć luz pod spodem. Taki luz na temat samego siebie. Że ojeju, no nie umiem, nie wyszło. No to co? Nie szkodzi. Jutro wyjdzie lepiej. Dzisiaj tak, jutro lepiej. Będę się uczyć. Mimo wszystko. Luz w stosunku do samego siebie, swojego takiego ego, że wiesz, że ja muszę być doskonały, że muszę być idealny, perfekcyjny i że w ogóle jak już się uczę języka, to muszę go umieć od razu. A jest przecież długi proces, to trzeba sobie dać czas, taki spokój wewnętrzny, radość też z tego i takie podejście do czegoś, że czegoś nie umiesz i że to jest takie fajne, że nie umiesz i że chcesz się nauczyć, a potem po jakimś czasie będziesz coś umiał lepiej. I to jest takie fascynujące i ten proces i taka otwartość na to, że coś tam źle, że nie pójdzie, że coraz lepiej i że jest satysfakcja. Mamy cechę czy możliwość tworzenia. Tak? My zostaliśmy stworzeni, ale też my możemy tworzyć. I myślę, że życie jest takie, że w ogóle w życiu potrzebujemy tworzyć, potrzebujemy wykorzystywać tą cechę do tego, żeby zastosować ją w życiu i tworzyć swoje własne życie. Ponieważ życie jest takim rodzajem artyzmu samo w sobie. I po prostu to, jak żyjesz, to po prostu wygląda na to, że tworzysz swoje życie jak artysta. I mamy taką cechę, o której czasem zapominamy, że możemy
trochę się tym bawić i trochę tworzyć swoje życie. I nie tylko tak jak wiesz, no mamy obraz i mamy pędzle, mamy kolory i możemy coś na tym obrazie stworzyć. I życie jest też takie podobne, że mamy możliwości, mamy jakiś swój potencjał, mamy wewnątrz kolory i pędzle i możemy tworzyć jakiś obraz ze swojego życia. Tworzy się jakieś dzieło, prawda? Dzieło życia. Ten wewnętrzny głos to jest głos, który nie jest tak do końca nasz. Jest taki większy. On nam mówi, którędy iść i co robić ze swoim życiem. I no, to jest ciekawe, bo tak jakby można się spróbować artystycznie dopasować do tego, co słyszymy od środka. Masz talent i wykorzystujesz ten talent do robienia dobra. Że masz znaleźć swoją indywidualną ścieżkę, gdzie swoje talenty wydobywasz i za pomocą tego, co potrafisz, robisz w świecie dobro. Są dwa rodzaje twórczości. Jeden to wtedy, kiedy tworzysz, a drugi, kiedy odbierasz dzieło twórcy. To też jest tak jakby twórcze czucie. Ty nie tworzysz, ale czujesz to dzieło. W ogóle też natura jest taka, że coś tam tworzy, te drzewa, liście, niebo i my patrzymy na to, co zostało stworzone i patrząc na to, jak pięknie to zostało stworzone, też mamy ten proces odbioru twórczego dzieła. To nie jest nasze dzieło, ale jest przepiękne, tak? A ta natura to jest w ogóle moc niesamowita, taka wielka. Bardzo ciekawe to jest to, że my podejmujemy decyzje i nie wiemy, co za nimi idzie. I to też jest takie jakby twórcze spojrzenie i twórcze podejście do życia, że wiesz, jest decyzja i patrzysz, co się wydarzy potem. Podejmujesz mocną decyzję, nie wiesz, co będzie i jakaś przygoda po prostu przed tobą. No, zobaczymy, co to się wydarzy. I to, co się wydarzy, jest bardzo takie ciekawe. Można do tego podejść właśnie jak artysta, że podejmujesz coś, robisz tak lub tak i patrzysz. Tak jak wiesz, wykorzystujesz kolory w obrazie i patrzysz, co to będzie z tego. Albo robisz zdjęcie i potem je obrabiasz i patrzysz, co się z tego zdjęcia stworzy. Puszczasz i leci dalej. I że no po prostu się dzieje już poza tobą. Czyli wiesz, jest jakieś popchnięcie, a potem ten obraz tak jakby i twórcze życie jest takie, że wpływasz na coś, a potem się to dzieje dalej. Trochę samo. Moja mama mówiła do mnie, jak byłam dzieckiem i potem taka trochę doroślejsza, ty to jesteś artystka. I ona to mówiła nie w sytuacji, kiedy ja tworzyłam coś, kiedy byłam, wiesz, w procesie twórczym, rysowałam czy coś. Nie, przychodziła do mnie i mówiła to w kontekście życia. Ty to jesteś artystka, czyli ale wymyśliłaś, nie? Coś w stylu ale to odważne, ale to szalone. Takie, wiesz, takie podejście, czy mówiła o tym, że mam jakieś artystyczne podejście do życia. Taki jakby zestaw różnych rzeczy, które masz i one są taką kompozycją, że to można ująć w jeden wielki talent, czyli twoją jakby twój potencjał taki całościowy. Ten proces twórczy, ja to mam wrażenie, że bez tego się żyć nie da. To znaczy, jak są, wiesz, artyści tacy typowi, że tworzą jakieś dzieła, to oni muszą to robić, bo będzie im bardzo źle, jak tego nie będą robić. Jest tak, prawda, że są ludzie, którzy po prostu muszą tworzyć. Bo jakby nie tworzyli, to by bardzo źle się czuli. I myślę, że to jest coś takiego, co nam jest potrzebne bardzo w życiu. Właśnie taki rodzaj trochę radości, wolności, tej możliwości odczuwania swojego własnego potencjału, że to jest po prostu coś, co nas nakręca życiowo. Słuchasz swojego głosu wewnętrznego, który jest większym głosem i mówi do ciebie i jak go słuchasz i wypełniasz, to dostajesz radość. I jak masz tą radość, to dzielisz się z innymi tym, że robisz coś fajnego.